No, wjechaliśmy przez przypadek do Parku Narodowego i to tylko jest droga i nie wiem, czy nas puszczą dalej. Jakby się ktoś zastanawiał, jak nam droga idzie, to jedziemy już jakieś 50 czy 60 km. Jest tylko gorzej. Patrzcie, ta droga jest taka, że trzeba się puszczać nawzajem. Ale mnie ściąga na boki. Ostatni odcinek, a jest najgorzej. Żeby się tylko nie zakopali. Siemanko, w naszym czwartym odcinku z Afryki, z Kenii. Właśnie idziemy do Amboseli National Park. Jest to kolejny, chyba nie wiem czy drugi najlepszy, czy kolejny po prostu piękny park, gdzie jest safari. Tylko ten jest dość wyjątkowy, ponieważ stąd widać Kilimandżaro. Ale są chmury, więc... Ale są chmury właśnie i nie wiemy, czy będzie widać to Kilimandżaro. To jest lekki problem, bo jak czytałem na internecie, to ludzie pisali, że musi być ładna przejrzystość. Ale może będą nosorożce. Właśnie. Liczymy na nosorożce. Właśnie, po to tu przyjechaliśmy. Dlatego jedziemy do kolejnego parku, bo w ostatnim nie widzieliśmy nosorożców. W zasadzie chcemy to zobaczyć. Nosorożca i lamparta z takich najbardziej... No ty widziałeś kiedyś lamparta, nie? No. Bo to jest wielka piątka Afryki. Tak, ale nosorożec to jest coś, czego nie widziałem nigdy, nigdzie. I chcę zobaczyć. Na dziko. Na dziko, no na dziko, no tylko to tak, no ale na dziko nie widziałem i bardzo chcę zobaczyć. No a przed nami właśnie tutaj pasą się zeberki 4 i się na nas patrzą, co robimy. Niesamowite to jest, w ogóle kocham Afrykę. No mamy jeszcze 20 km, zaraz wam pokażę jaką drogą, żeby tam dojechać. 20 km taką drogą nas czeka, a w sumie to chyba 22 albo 1 jakoś tak. Później wjeżdżam do parku. Dzisiaj nie będziemy brać jeepa, ze względu na to, że to naprawdę wszystko dużo kosztuje. No i nie mamy siana, żeby codziennie tyle wydawać. Także dzisiaj wjeżdżamy do parku naszą furą i trzymajcie kciuki, żebyśmy się nigdzie nie zakopali i żeby nas puścili w ogóle. Chyba normalnie można, nie wiem. Pokaże się na miejscu. Afryka jest niesamowita. Jedziemy sobie, a tu teraz stado żyraf. Czekajcie, nie wiem czy zło... Ile ich tam jest? Czekajcie, musimy jakoś podjedziemy tam. Ale czadzior. A jeszcze nie jesteśmy w Parku Narodowym. Znaczy może tutaj też jakiś jest teren jakiegoś tam, ale nie wjechaliśmy do środka. Patrzcie jak nas obczaja. Ja nie wiedziałem, że my po prostu na dziko zobaczymy tak totalnie żyrafy, także nawet nie w żadnym parku, tylko to sobie będą koło drogi szły. Ale to jest super, co? Niesamowite to jest. Gdzie sobie tam idzie? Hello, hello. No problem, no problem. Okay. No problem. Yes. Okay. Jambo, Jumbo, jumbo. no problem. Photo, sawa. Yes, yes. Thank you. Okay. This last no? Sorry? Last. Zgadnijcie czego chciał. On nie chciał się zapytać, czy się nie zgubiliśmy przypadkiem, czy nam się coś nie stało z samochodem, tylko Ja jestem w szoku. macie pieniądze jakieś? No, poprosimy o pieniądze. Afryka, moi drodzy, Afryka. Wiecie co, my się przenieśliśmy naprawdę z Indii do Afryki, ale jest podobnie. Mniejszy hałas. Mniejszy hałas, Jakby patrzeć na pozytywy, to jest mniejszy hałas. Ale szczerze mówiąc, Ale jeśli też- chodzi o żebranie, to To tutaj jest gorzej. Dużo gorzej. Dużo gorzej. Tutaj jesteś biały, to każdy chce pieniądze od ciebie. Od razu. Totalnie. O, tutaj jest ten. Kolejne zwierzątko. Sorry, jakoś będzie słabo, musiałem bardzo zbliżyć. To jest gnu. Ale przemili ludzie tutaj byli, naprawdę. Pani mi normalnie, szczerze, bo jesteśmy już pod wjazdem do parku. $60 od osoby wjazd kosztował. Ja się pytam pani, że my byliśmy wczoraj w Parku Narodowym, że my chcemy zobaczyć nosorożce. Ona mówi, to nie zobaczysz tutaj. Ona mówi, nie będę cię oszukiwał, żebyście wjechali, zapłacili pieniądze, bo w tym parku nosorożców nie zobaczycie. Dała mi ulotkę, żeśmy pojechali sobie do Tsavo West National Park i tam podobno jest duża szansa, żeby zobaczyć nosorożce. A w ogóle podszedł jeszcze później pan nie wiem, w mundurze moro, nie wiem czy to był żołnierz, czy jakiś po prostu tutaj straż parku, pewnie tak. I powiedział mi, że najlepiej nosorożce oglądać
w Etiopii, że tam jest po prostu ich najwięcej. No ale cóż, dobra, próbujemy kolejny, mamy tam parę godzin jazdy, może się jeszcze uda dzisiaj. Żyrafy chyba wiedzą, że my nie pojechaliśmy na safari i stwierdziły, że same nam zrobią safari. Patrzcie, tam jedna, druga, czekaj, to tam była jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Podróżowanie po Afryce nie jest lekkie. Nie dość, że się jedzie od miasta do miasta, znaczy od wsi do wsi bardziej, które są naprawdę wielkimi śmietnikami, bo śmieci są wszędzie, jak w Indiach, to jeszcze się kończą drogi. W Indiach się przynajmniej drogi nie kończyły. O, dziecko się bawi. Jak widzicie, wszędzie śmieci po drodze. No dobrze jedziemy? No właśnie też zastanawiam. Pokazuje 40 km taką drogą. Jezu. No w ogóle park sobie drugi odpuściliśmy już tam w sumie 70 km przed nim byliśmy. Ze względu na to, że się pogoda trochę psuła i ze względu na to, że mamy 8 godzin do kolejnej destynacji, będziemy tam dopiero na 20, a ja bardzo nie chcę jechać w nocy, tak całkiem w nocy, bo tu się strasznie jeździ. Pierwsza jaka droga. Masakra. Jakby się ktoś zastanawiał, jak nam droga idzie, to jedziemy już jakieś 50 czy 60 km i jest tylko gorzej. Jesteśmy na takim zadupiu. Tylko jedziemy od wioski do wioski i cały czas staje. Tak i gorzej. Wjechaliśmy przez przypadek do Parku Narodowego i to tylko jest droga i nie wiem, czy nas puszczą dalej. No i ziomki bardzo mili byli, bardzo kombinowali to zrobić, ale no, nie mogli nas puścić. Także musimy wracać. I całe szczęście, że jest druga droga, bo byśmy mieli wracać całkowicie do głównej. To było za wiele, serio. Jak do tej w lewo jest, tak? A to spokojnie, życie płynie. Powiem wam tak, zgubić się tutaj to bym wam bardzo współczuł. I nie mieć internetu na przykład. Albo paliwa jakby zabrakło. My właśnie po drodze, zanim mieliśmy wjechać do Parku Narodowego, ja patrzę na paliwo, mówię, nie, musimy na stację jechać. Wtedy się w sumie trochę popsuło i stwierdziliśmy, że nie jedziemy w ogóle. Ale jakbyśmy byli tu bez paliwa, to jest totalnie koniec. Boże, droga jest taka, że trzeba się puszczać nawzajem. Co jest? Nie, jeszcze nie muszę. On się zaklinował. O. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że taka droga będzie się czekała. Także jeśli ktoś z was zamierza podróżować samochodem po Kenii, to jeździcie tylko głównymi drogami. A jak jesteście gdzieś daleko od głównej drogi, róbcie wszystko, żeby tam dojechać. I jak najszybciej. I jak wybieracie krótszą trasę, pamiętajcie, że to wcale nie oznacza, że będzie lepsze. Bo jest tragedia. Ale się wrąbał.
zakopali. Jak się zakopiemy, to po nas. O. Ja pierwszy. Takiej Afryki to ja nie lubię. Ale ściąga. Jezu, dojeżdżamy? No, dojeżdżamy. Po jakichś 80 kilometrach. Straszne. A tym tirem to się tu nawet nie wybiera. Bo się w życiu nie da rady. Powodzenia misji. Ale było ciężko, uwierzcie mi. Możecie myśleć, że dramatyzuję, ale nie dramatyzuję. Jakbyśmy się gdzieś tam wrąbali, to jest po prostu amen. To totalne pustkowia w ogóle. Fajnie. Nie lubię, jak nawigacja prowadzi takimi drogami, zdecydowanie. I pomyślcie, że jechaliśmy tam, nie wiem, 2,5 godziny, 3? Nie wiem. Nie wiem, bardzo długo. I nie było nic, żeby gdzieś kupić do picia, do jedzenia. Tam co jakiś czas jakiś lokalny mały sklepik, ale tam się nawet nie chcieliśmy zatrzymywać. Patrzcie, kto nam przechodzi drogę właśnie. Będą nam żyrafy przez drogę przechodziły. Jedna już przeszła, czyli reszta też pójdzie. Tylko żeby jej nie spłoszyć. Właśnie, powolutku. O, już nas zauważyły. Nas zauważyły, no ale tam są 3. Ale ich to jest dużo. Chyba, żeby ich nie spłoszyć. Tu jest 5 jeszcze. Mała się szykuje do przejścia, kolejna się szykuje do przejścia. No dawajcie, dawajcie. Jak nas obczajają wszystkie. No i ucieczka. Spłoszy mnie. Dobra, dajemy jeszcze szansę, bo akurat jest tutaj wjazd i nosorożec namalowany. Naprawdę bardzo chcemy zobaczyć nosorożca. Zaraz się okaże, że to jedyny nosorożec, któremu zrobię zdjęcie. Nikogo tu nie ma. Wjazd 6 dyszek dolarów. I co? Nie, bo ja, że pójdzie Co? idzie po kogoś, zobaczymy, teraz może się dowiemy. Zapytałem go, jaka jest szansa, żeby zobaczyć tutaj nosorożca. Daj mi chwilę, ktoś przyjdzie, to z tą pogadam. No i tak, od tego miejsca, gdzie była brama wjazdowa, jest duża szansa, żeby zobaczyć oczywiście w tym parku, bo są tam, ale trzeba było jechać 1,5 godziny w jedną stronę. A teraz już jest, która jest godzina? 4, 5? 4. Nie, no 4 jest. Także później jeszcze stąd dojechać do Mombasy. Ciężka sprawa. No niestety. Może przemyślimy to jeszcze na powrocie. Może się uda, bo można jeszcze od drugiej strony wjechać do tego parku. I to było naprawdę świetne. A jak nie, no to trudno. Następnym razem, albo w jakimś innym kraju. W Afryce jeszcze jest bardzo dużo do zobaczenia. W ogóle jest tutaj było 50 krajów, także zostało jeszcze 45. Pod koniec roku mam zamiar też jakieś tam zobaczyć. No nic, no szkoda. No, trochę jestem zawiedziony, że się nie udało, ale no, płacić $120, żeby tylko wyjechać do środka na chwilę i zobaczyć, wyjechać, to jest zdecydowanie za dużo. Okay, so you keep your extreme left. Left, all the time Extreme left, yeah? There's a roundabout up there. Okay. After that roundabout, Thank you so much. yes. Bye bye. Bardzo mili ludzie, pomagają cały czas. A straciliśmy godzinę czasu. No i się zastanawiałem, co jest nie tak. Same tiry tu stoją i my. Mówię, no kurde, no może akurat teraz taka godzina, że jadą z transportami. No ale jednak nie. To jednak był nasz błąd. I to duży. Ale to nie nasz błąd, tylko nawigacji. Nawigacji, no wiadomo, to przecież chyba nie mój, no. Wiadomo.
Nie wiem dlaczego, ale Afryka raczej nie będzie moim ulubionym kontynentem. Teraz nas czeka przeprawa promem na drugą stronę. Powiem wam, że to jest taka głupota totalna. Zamiast wybudować most, to nie ma nigdzie, tylko jedyną opcją jest przepłynięcie promem, za które jeszcze trzeba płacić specjalną kartą. Stąd całe szczęście, że gościu, który stał na bramkach, zapłacił nam, znaczy pomógł nam zapłacić. Oczywiście mu oddaliśmy. Siemanko, jest kolejny dzień. Jesteśmy w Diani Beach, czyli na najładniejsze miejsce, jeśli chodzi o plażę w całej Kenii. Zostaniemy tu na 2 dni. Taki lekki odpoczynek sobie robimy, lekki reset. Ale chciałem wam powiedzieć, co się wczoraj wydarzyło. Bo to, że ten gościu zatrzymał nas na motorze, żeby tylko wziąć pieniądze, wyżebrać pieniądze jakieś, to, że cały czas dzieci podchodzą, to już było, ale wczoraj było coś jeszcze mocniejszego. Tutaj co jakiś czas są blokady policyjne, wiecie, kolce na drogach są rozłożone, policja zatrzymuje każdego, no i tam, wiecie, coś tam przepytuje. Zatrzymuje nas policjant i mówi tak: gdzie jedziecie? Ja mówię, że na Diani Beach. Ja mówi, dobra, to witamy, jesteście tu właśnie na Diani Beach. Co macie dla mnie? No mówimy, jak? Co mamy dla Ciebie? Nie rozumiem. No co macie dla mnie? Ja mówię, nic. On mówi, o, piwo pijesz, a tam miałem puszkę z energetyka. Musicie mi coś za to dać, jakieś pieniądze. Ja mówię, ale to jest energetyk tylko. I on taki zmieszany. To co, nic mi nie dacie? Ja mówię, nie. Ja mówię, dobra, to jedźcie. To po prostu każdy. I to co powiem, to nie jest rasistowskie, tylko to jak oni się zachowują będzie. Tu jak się widzi białego, to się od razu chce od niego pieniądze. I to jest naprawdę, powiem wam, że jak ktoś nie jest, wiecie, nie ma takiego przyzwyczajenia, że w paru krajach mu się to zdarzyło, i to się zdarzyło wiele razy, chociaż tu jest najgorzej chyba. Chociaż ludzie też pisali, że tak samo się w Egipcie zdarza. W Indiach oczywiście też to było, ale w Indiach było inaczej. W Indiach powiedziałeś nie i odchodził. Tutaj mówisz nie i ktoś stoi dalej. Mówisz drugi raz nie, trzeci raz nie, a ktoś stoi dalej i czeka, aż się mu coś da. I to jest tak denerwujące, że po prostu szok. No. Masakra. Dlatego powiem wam jedno. W takich krajach nie dawaj. Ja nie mówię, że nie trzeba, że nie pomagać ludziom, bo ludziom trzeba pomagać. Ale jeśli wy będziecie tak dawać każdemu, kto wam powie, żebyście mu dali pieniądze w takich krajach, to każdy, kto będzie tu przyjeżdżał, będzie miał ten problem. Bo oni się nauczą, że przyjeżdża turysta i daje mu pieniądze za nic. No i taka zmiana. Jak lało cały poranek, teraz jest pięknie. Tak jak wam mówiłem, przyjechaliśmy na Diani Beach, czyli na najpiękniejszą plażę podobno w całej Kenii. Jesteśmy w resorcie, który nazywa się Safari Beach Hotel. Jest cudownie. O, ale widzę, że się odpływ zrobił. Także może piękną plażę wam pokażę trochę później. Ale ogólnie jesteśmy mega zadowoleni z tego miejsca. I praktycznie nikogo tu nie ma. No wiecie, teraz nie jest sezon. Rano na śniadaniu byliśmy sami, totalnie sami. Do 10 osób z obsługi. Wiecie, jak to jest takie niezręczne, jak każdy na was patrzy. Ale spoko. Teraz widziałem, jakieś 2 osoby mijałem. Ogólnie resort pusty. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda. No tyle, że ten odpływ się zrobił. Jest to samo, co na Zanzibarze. O, tam jest wysepka, na którą się płynie. Fajnie, muszę wziąć drona później i polatać. Piasek jest trochę mokry, jeszcze rano byłem tu całkowicie suchy i bialutki. No, ale tak jak wam mówiłem, później zaczęło padać, to tak dość mocno. Tu będzie pewnie tak jak na Zanzibarze. Jak byłem na Zanzibarze 2 lata temu, to cały dzień praktycznie był odpływ, nie było wody. Dopiero później przypływało. Jak ja uwielbiam taki widok. Coś cudownego. Po Indiach mi tak tego trzeba było, że sobie nawet nie wyobrażacie. Człowiek jak tam wychodził i wszędzie widział tylko śmieci, brud, klaksony cały czas. Wiecie, wczoraj gadaliśmy z Alą. Jechaliśmy naprawdę 10 godzin wczoraj. Mega sobie zrobiliśmy złą trasę, no ale trudno, było jak było. Nikt nie trąbił. Mówimy, jak tu się wspaniale jedzie. Samochody zamiast trąbić, to się po prostu wyprzedzają.
Wszystko jest elegancko. No jeżdżą tu jak wariaty, to trzeba przyznać. Nie polecam wam jeździć po nocy, bo ja uważam się za bardzo dobrego kierowcę, a nieraz było tak, że musiałem po prostu cały czas lecieć na długich, bo nic nie było widać. Tu w ogóle nie ma przy drogach, przy głównej drodze, która leci z Nairobi do Mombasy, nigdzie nie ma oświetlenia. Szok po prostu. No ale jest jak jest, no. Jesteśmy w Afryce, no. No i było spokojnie, wiecie, spokojnie, tir za tirem, ale spokojnie, że nikt nie trąbił i tak dalej. To się tak docenia takie coś. I później przyjeżdżacie, o, ale przyświetliło, sorry, w tak piękne miejsce. Człowiek tak docenia. No, 2 dni się tutaj zatrzymamy, bo potrzeba nam trochę odpoczynku. Szczególnie, że Ala, mam nadzieję, że już dzisiaj wyzdrowieje, bo złapała jakąś bakterię i nieciekawie. Taki domek mamy. Znaczy tu ogólnie są 2 pokoje, jest to na pół podzielone. I właśnie tutaj jest wejście do nas. Pełno małp tu biega co chwilę. I właśnie nas ostrzegali, żebyśmy totalnie nie zostawiali otwartego balkonu. I oczywiście no w ogóle nie zostawiali otwartego, bo mogą wejść i coś nam ukraść z pokoju. A nie fajnie by było. Tutaj druga część tego hotelu. Boiska. Jest coś jeszcze siłownia otwarta. Tu kort tenisowy, drugi duży basen. Rozmawiałem przed chwilą z ochroniarzem, który tutaj chodzi. Mówię, na siłownię musiał zaprowadzić, bo nie mogłem trafić. Że ktoś kupił ten hotel, ten resort, który był totalnie zrujnowany. Zresztą widzicie, ile tutaj jest jeszcze domków. W każdym są chyba 4 pokoje, albo jeszcze więcej. Nie wiem, jakie duże te pokoje. No i kupił to i zaczyna remontować po prostu od strony plaży. Cały czas po jakimś jednym remontują sobie i otwierają. I powiem wam, że mocny biznes. Naprawdę myślę, że na pewno będzie ktoś tu kosmiczne pieniądze zarabiał, bo w tym rejonie tutaj, o, ale duża jaszczura idzie. W tym rejonie tutaj to przeważnie noc kosztowała jakieś $250 przy hotelu przy samej plaży, wiadomo, im dalej to było taniej. My zapłaciliśmy bardzo tanio, bo my zapłaciliśmy po $100 za nasz pokój, ale to chyba dlatego dają na razie takie ceny. Po pierwsze nie ma sezonu, a po drugie chcą przyciągnąć klientów może. No, a ja teraz szybko się ogarnąć i zaczynamy. Zwiedza Ole przyświetliło. Zaczynamy odpoczynek w tym pięknym miejscu. Oczywiście nagramy coś. Będziemy gdzieś chcieli jechać, spotkać się jeszcze z jednym takim chłopakiem tutaj. Jeszcze jestem z nim w kontakcie. Ale to wszystko zobaczycie już w kolejnym odcinku. Także dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Kolejne 2 odcinki zapowiadają się naprawdę ciekawie, z fajnymi gośćmi. Także zapraszam serdecznie. Później wracam po wizę do Katmandu i lecę do Tybetu. Pozdro. Zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz, bo to bardzo mi pomaga. Pomaga zwiększyć moje zasięgi.